Dzień dobry Państwu. Dzień dobry i dobry wieczór, tradycyjnie. Tradycyjnie dobry wieczór. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu Nieoczywiste. Nieoczywiste, a dzisiaj w nieoczywistych postaciach gościmy, jak Państwo widzicie na załączonym obrazku, Peggy Guggenheim. Dlaczego nas zafascynowała i czym chciałybyśmy się podzielić tak naprawdę? Spróbujemy Państwa zainteresować tą postacią, bo jest bez wątpienia ekstrawertyczna, wyjątkowa, ale poza tym faktycznie miała ogromny wpływ na rozwój sztuki współczesnej w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Dokładnie, ekstrawertyczna i też ekscentryczna do pewnego Ekscentryczna, stopnia, zdecydowanie. przełamująca stereotypy. Pochodziła z żydowskiej rodziny, więc to przełamywanie stereotypów nie było takie proste, bo to była jednak bardzo konserwatywna rodzina, choć rzeczywiście o bardzo takim interesującym zacięciu i zainteresowaniu sztuką, o czym powiemy, ale zaczynamy tradycyjnie od momentu przyjścia na świat. Peggy przyszła na świat 26 sierpnia 1898 roku. Jak już powiedziałyśmy, w żydowskiej rodzinie w Nowym Jorku urodziła się. No i tak naprawdę związek jej ojca Benjamina i mamy Florette Seligman, był związkiem dwóch bardzo bogatych rodzin. Musimy tu powiedzieć, że obie rodziny były niemieckiego pochodzenia, obie w poprzednim pokoleniu przed narodzeniem Peggy przybyły na tereny tak naprawdę Stanów Zjednoczonych i zaczynali jako domokrążcy. W związku z czym faktycznie to taki prawdziwy American Dream. To była kariera od domokrążcy po bogacza. Przodek Guggenheim, który przybył na tereny Niemiec, zajmował się handlem obwoźnym, sprzedawał mazidło do pieców. Tak doczytałam. Przy czym wpadł w pewnym momencie na taki pomysł, że gdyby sam zaczął to mazidło produkować, a nawet gdyby je nieco ulepszył, to zarobi dużo więcej. I faktycznie w ten sposób stał się bogaczem do tego stopnia, że wykupił część kopalni srebra i miedzi w Colorado i faktycznie byli to absolutni potentaci. Seligmanowie z kolei byli bankierami. Mogliby podobno wykupić 1/6 Manhattanu, gdyby umieli inwestować, a oni wciąż wynajmowali. W związku z czym Peggy urodziła się w rodzinach, które były bez wątpienia związkiem dwóch bardzo bogatych żydowskich rodzin, podobno nie do końca docenionych przez rdzennych Amerykanów. I tutaj było trochę problemów, dlatego że oni żyli jednak w pewnym takim swoim świecie. To prawda, ale użyłaś też słowa docenionych i od razu mi się też nasuwa, że często mówimy o tych rodzinach i o wsparciu rodzin. Oczywiście Peggy była bardzo dobrze wychowana i wszyscy dbali o to, żeby miała odpowiednie zaplecze guwernantek i osób, które czuwały nad jej dorastaniem, ale jednak w rodzinie uchodziła za osobę taką mniej utalentowaną niż inni, troszkę głupszą, troszkę brzydszą. Nawet takie cytaty znalazłam, bardzo pejoratywne, ale miała zawsze takie poczucie w związku z tym, że musi się jednak odciąć trochę od tej rodziny i samostanowić o sobie i dokonać jakichś własnych wyborów, które być może doprowadzą ją do tego, że będzie miała większe uznanie w rodzinie. Jeżeli chodzi o jej wykształcenie, to faktycznie ona początkowo było domowym wykształceniem. Ona dopiero w wieku 15 lat poszła do żeńskiej szkoły i tam do koledżu w końcu nie poszła. I w tej szkole głównie uczono właśnie manier, dobrego zachowania się przy stole, tego w jaki sposób się ubierać, w jaki sposób oceniać innych. Natomiast to był kompleks Peggy do końca życia, że nie otrzymała solidnego, dobrego, humanistycznego wykształcenia. Potem próbowała to bardzo mocno nadrobić. Tak. Ktoś tam z jej znajomych powiedział, że jest to chyba jedyna osoba na świecie, która przeczytała wszystkie książki na temat historii sztuki. Czy to prawda? Trudno powiedzieć. Ale miała bogatą biblioteczkę i podobno chętnie do niej sięgała. A musimy powiedzieć, bo tego nie powiedziałyśmy, że wuj właśnie Peggy, czyli brat ojca, Salomon,
To jest właśnie założyciel tej fundacji Guggenheimów i między innymi założyciel Muzeum Guggenheima, które w Nowym Jorku funkcjonuje już od bardzo, bardzo długiego czasu. Co ciekawe, w ogóle MoMA została założona przez rodzinę Rockefellerów, także to też takie bardzo dobre, uważam, filantropijne podejście do tego, żeby promować i dzielić się tymi zdobyczami właśnie na gruncie sztuki. No ale ten wuj nie był bezpośrednio, znaczy właśnie często jest tak, że myślimy Peggy Guggenheim i że to jest ta sama jakby gałąź rodziny Guggenheimów, ale to nie jest, no właśnie. Nie do końca, koniec końców, o czym pewnie powiemy, kolekcja Peggy jest w tym momencie pod kuratorstwem fundacji, ale to wynikało tylko z jej zapobiegliwości. Ona się bała o swoje dzieła sztuki, natomiast przez wiele lat najlepszej przyjaźni nie byli. Jak Peggy przyjechała do Nowego Jorku obejrzeć Muzeum Guggenheima, to powiedziała, że no ładne to nie jest, wygląda jak garaż w Europie. I to było, a przecież jest to jeden, moim zdaniem, z piękniejszych budynków. Tak. Zresztą być może o Franku Lloydzie Wrightie też będzie czas, żeby opowiedzieć, bo dokładnie. też jest to wspaniałe. Co jeszcze chciałabym powiedzieć, co bez wątpienia wpłynęło na życie Peggy. Jej rodzeństwo. Miała dwie siostry, Hazel i Benitę. Benita była z siostrą starszą, Hazel młodszą i obie, Hazel i Peggy, bardzo zabiegały o miłość Benity. Ona do pewnego stopnia pełniła trochę rolę mamy, trochę roli ojca. No i tutaj można też powiedzieć, że taką ciekawostką, aczkolwiek tragiczną, bez wątpienia dla całej rodziny, była tragiczna śmierć ojca w wypadku Titanica. Tak. Ojciec zginął na Titanicu. Ponoć jako dżentelmen prosił wszystkich, którzy przeżyli, aby tylko wszystkim powiedziano, że on jako dżentelmen żadnej kobiecie nie da zginąć. No ale był to bez wątpienia okrutny cios dla Florette, czyli dla jego żony. I 3 córek. Tym bardziej, że okazało się, że nie zostawił im tylu pieniędzy, ile się dziewczyny spodziewały, ponieważ okazało się, że narobił masakrycznych długów. Ponoć roztrwonił około $8 miliardów. Milionów. On prowadził bardzo hulaszczy styl życia. Często go w ogóle nie było w domu. Tak, on właśnie wracał z Europy, żeby zobaczyć się z dziewczynkami. Tak, takim gościem w domu. No i podobno z tego, co ja doszukałam, być może masz podobne informacje, że $2,5 miliona otrzymały chyba wszystkie dziewczyny w spadku. Tak, i to ponoć była taka... To było ustanowione przez braci, bo Benjamin miał wielu braci. Oni się zorientowali, w jakich on był okropnej sytuacji finansowej. Pospłacali bardzo dużo jego długów i zrobili pewnego rodzaju fundusz powierniczy dla Florette i trzech jego córek, co bardzo zdenerwowało Florette, która się o tym dowiedziała, bo była dumną kobietą. Ich sytuacja zresztą finansowa bardzo się poprawiła po śmierci ojca Florette, który zostawił kolejne pieniądze dla tej rodziny. No ale oczywiście było to mniej niż być może się dziewczyny spodziewały, ale było to na tyle dużo, żeby prowadzić naprawdę wystawny i dobry styl. Można powiedzieć, że one były niezwykle zamożne, i na tle tej drugiej części rodziny Guggenheimów były po prostu ubogimi krewnymi i próbowały chyba też trochę sobie z tym radzić, odcinając się w pewnym sensie od tej rodziny, bo w wieku 23 lat Peggy decyduje się wyjechać, znaczy właściwie one się chyba wszystkie przenoszą do Europy. No i tam zaczynają taki kolejny rozdział w swoim życiu. Europa była wtedy w ogóle uważana za takie miejsce, przez tą tradycyjną jakby grupę rodzin żydowskich zamożnych, to w ogóle siedlisko rozpusty, a Paryż, to już w ogóle zgniły modernizm i jakieś takie naprawdę nieciekawe miejsce. Ale z kolei dla Peggy to było jednak miejsce kolorowe, barwne. Tak, bo musimy powiedzieć, że dziewczęta razem z mamą i z ojcem, jako młode dziewczynki, bardzo dużo podróżowały po Europie, więc one znały już Wielką Brytanię, Francję, Włochy, więc wiedziały, czego się można spodziewać i istnieje przypuszczenie, że jakby motorem tego przeniesienia
właśnie do Europy była Peggy, która rozpoczęła swoją pracę w bardzo awangardowej księgarni w Nowym Jorku i tam zaczęła spotykać bohemę artystyczną i zrozumiała, że to właśnie życie bohemy artystycznej, ich sposób patrzenia na życie, spotkania towarzyskie, to jest to, co ją bardzo właśnie pociąga. Już wówczas poznała reprodukcję różnych artystów, zaczęła czytać książki, ponoć pochłaniała je w ogromnej ilości i była tym motorem, aby przenieść się z mamą do Europy. Zamieszkały faktycznie w Paryżu. Natomiast Benita została, z tego co pamiętam, została w Nowym Jorku i tam wyszła za mąż zresztą i później to już i to jest jak gdyby jej historia, która toczyła się równolegle w Ameryce do tych dwóch sióstr. No i co? Wyjeżdża Peggy do Europy i zaczyna spotykać ogromną ilość niezwykłych ludzi wokół siebie Tak. i również spotyka swego pierwszego męża, Laurensa Veila. Tak, i to on właściwie jest dla niej takim łącznikiem pomiędzy tym artystycznym światem, bo on jako pochodzący właśnie z Ameryki, ale wychowany w Paryżu, malarz i pisarz jednocześnie, czyli no na pewno osoba taka bardzo wszechstronnie utalentowana, oprowadza ją po uliczkach Montmartru, pokazuje ją różnego rodzaju właśnie znajomym, poznaje ją z artystami, oświadcza jej się zresztą w bardzo romantyczny sposób, bo na wieży Eiffla, także no, myślę, że kojarzy mi się to trochę ze sceną, chociaż to akurat nie jest z wieży Eiffla, ale ze sceną z Bezsenności Seattle, gdzie też oni się spotykają właśnie na takich dużych wysokościach. No niemniej jednak romantyzm absolutnie początkuje ten związek, który niestety nie okazuje się być związkiem romantycznym i no jest okupiony dużym cierpieniem, dlatego że mąż jej, czyli właśnie Lawrence, jest no, takim niespełnionym trochę artystą, czyli wprowadza ją w ten świat artystyczny, zresztą on ją uczy bardzo wielu rzeczy. Ona już mówiłaś o tym, że dużo czytała, ale on jej też tłumaczy właśnie, na czym polega w ogóle surrealizm, te nowe trendy, które są w malarstwie, które można rozpoznawać i po czym je rozpoznawać. Także on zabiera ją w bardzo ciekawe i takie unikalne miejsca. On też jej pokazuje Wenecję, bo to dzięki niemu ona tam pierwszy raz się pojawia. No i ma z nim dwójkę dzieci, Tak, prawda? ma dwójkę. Sindbada i Pegin. I Pegin, tak, Pegin i Sindbada. Tak, i myślę sobie, że możemy powiedzieć, że Peggy miała tylko dwóch mężów, bardzo wielu kochanków, o czym za chwilę jeszcze coś tam powiemy. Natomiast mężczyźni, do których ją ciągnęło, to były osoby o bardzo wysokim potencjale intelektualnym. Ona była zawsze zafascynowana wiedzą, którą może od nich uzyskać. Natomiast no, miała pewnego rodzaju chyba nieszczęście, bądź też to były takie czasy i takie towarzystwo, że większość z nich była skrajnymi alkoholikami, osobami nieodpowiedzialnymi, lubiącymi bardzo szybko jeździć samochodem. Dwóch jej bardzo bliskich, dwie jej bardzo bliskie osoby zginęły w wypadku samochodowym w wyniku tej właśnie zbyt szybkiej jazdy. Lorenz żył bardzo długo, bo przeżył II wojnę światową i pomógł jej bardzo w wychowaniu dzieci, ale to małżeństwo faktycznie było naznaczone awanturami, krzykami, wzywaniem policji, jakimiś w ogóle strasznymi rzeczami. Ale nawet tam dochodziło do rękoczynów, jakieś Tak, to było podtopienia bardzo. w wannie. No straszne no, rzeczy, ale to jak gdyby nie nieciekawych, wchodźmy w takie jakby Obszary. takie obszary, ale musimy powiedzieć to, o czym mówią wszyscy biografowie Peggy Guggenheim, że była ona zwierzęciem seksualnym. Tak, no ponoć mówiłaś o tych kochankach, ponoć miała ich 1000. Nie wyobrażam sobie takiej liczby w ciągu życia jednej kobiety. Tak, ona zawsze na pytanie, ile pani ma mężów, odpowiadała, ale swoich czy innych kobiet. Bez wątpienia miała tych kochanków bardzo dużo. Traktowała spotkania z mężczyznami jako po prostu no, seks, czysty seks. Ona nie potrzebowała za dużo romantyzmu, żadnej gry wstępnej, żadnej otoczki. Chociaż pojawia się też
takie domniemanie, że szukała potwierdzenia własnej wartości, Być ponieważ może. uroda jej pozostawała, była wytworną osobą, w ogóle bardzo taką Szczupłą, zgrabną, jako taką, młoda tak. dziewczyna szczególnie, bardzo, bardzo ciekawą, miała sylwetkę i ten typ urody również był ciekawy, ale miała niestety bardzo taki nos obfity, który chyba chciała skorygować i dodatkowo nieumiejętnie to wszystko poszło i ten nos jeszcze gorzej wyglądał po tej operacji plastycznej. Tak, bo ona w ogóle pierwszą operację plastyczną i jedyną zresztą odbyła w latach 20. w Stanach wcześnie, Zjednoczonych, gdy w ogóle te operacje plastyczne jeszcze nie były na takim poziomie, jak teraz byśmy się tego spodziewali. Lekarz rozpoczął tę operację, przerwał w połowie, nos podobno był jeszcze gorszy, więc można by powiedzieć, że była prototypem operacji plastycznych, próba korekty i ona miała ogromny kompleks tego nosa, aczkolwiek już potem do końca życia go zostawiła. Więc być może właśnie próbowała trochę potwierdzić tą swoją atrakcyjność, szukając kolejnych Wyzwań takich. adoratorów, prawda? Tak. No ale też to powiedziałaś i myślę, że warto to podkreślić. Ona jednak bardzo, wydaje mi się, ulegała namiętnościom pod wpływem intelektualistów. Czyli Tak, właśnie, to właśnie imponowała jej ta wiedza, te osiągnięcia. Zresztą jej drugi mąż, o którym za chwilkę też powiemy, prawdopodobnie ona bardziej kochała się w jego obrazach niż w nim samym, także to też było ciekawe ujęcie, ale ona jednak była poszukiwaczką przygód i wrażeń. Tak, i jakby jeszcze na sekundę wchodząc w ten świat, była poszukiwaczką przygód i wrażeń z mężczyznami, ale również niekiedy z kobietami, o czym do końca zbyt dużo nie mówiła w swoich dziennikach, niemniej takie informacje możemy znaleźć. W związku z czym Lawrence był jej pierwszym mężem, jak już powiedziałyśmy, mieli 2 dzieci, wzięli ślub. Początkowo związek był udany, później oczywiście, jak to w życiu bywa, okazał się niezbyt udany. No i oczywiście zakończył się na pewnym etapie rozwodem. Ale to cały czas mówimy o Peggy, o jej życiu, natomiast nic nie mówimy o sztuce, bo proszę Państwa, na tym etapie jeszcze za bardzo pomysłów na sztukę nie było. Nie było, a Peggy w ogóle, będąc jeszcze w związku z Whale'em, zakochała się niezwykle i to była chyba największa miłość jej życia w Johnie Holmesie, czyli w pisarzu, prawda? To był brytyjski... Który zresztą był powodem jej rozwodu. Ta właśnie miłość, to on tak. spowodował, czy to uczucie jej do niego ogromne spowodowało, że ona się zdecydowała w ogóle na ten rozwód, bo ten rozwód przypłaciła też koniecznością oddania, utratą właściwie praw rodzicielskich do Sindbada, ale chyba do córki również. Tam było ograniczone, tak. Nie ubolewała nad tym za bardzo, bo jednak nie była najlepszą matką według biografów, ale na pewno dla osoby, która musi ponieść taką cenę dokładnie, to świadczy chyba wyłącznie o tym, że to uczucie do Holmesa było ogromne. Tak, uczucie do Holmesa było ogromne. On był zresztą w związku z Dorotą w momencie, gdy oni się poznali. Tam była też bardzo burzliwa sytuacja, ponieważ on z tą Dorotą był wiele, wiele lat. Ona też była pisarką. Ona nie chciała w żaden sposób dopuścić do związku Holmesa z Peggy. I w ogóle to jest niesamowite, ponieważ wykombinowała, że ona im pozwoli, pod warunkiem, że on się z nią ożeni, żeby ona wróciła do Wielkiej Brytanii jako pani Holmes, ponieważ już wszyscy właściwie wiedzieli, że oni byli małżeństwem. I on zgodził się na to. Chyba zgodziła się też na to Peggy i po jego tragicznej śmierci Peggy musiała spłacić częściowo Dorotę, przez wiele lat płacić jej rodzaj alimentów za Holmesa, a do tego wszystkiego jeszcze oddać wszystkie jego dzienniki i wiele różnych zapisków. Ale tak go kochała, że nawet na taki układ poszła. A śmierć Holmesa była faktycznie tragiczna, ponieważ on też był alkoholikiem, nadużywał przeróżnych substancji i miał planową operację ortopedyczną, prostą bodajże nadgarstka. Tak, bo on spadł w ogóle chyba z konia grając w polo, z tego co pamiętam.
pamiętam. No, w każdym razie złamał rękę, coś tam mu się źle zrosło. Tak, miał i zaplanowaną musiał być powtórzone. operację i dzień przed tą operacją wypił bardzo dużą ilość alkoholu, obudził się, no chyba jeszcze nie trzeźwy, poszedł na tę operację i podczas podania mu po prostu anestezji doszło do zatrzymania akcji serca. Prawdopodobnie w wyniku reakcji po prostu leków znieczulających z alkoholem, znaczy była to reakcja toksyczna. W związku z czym natomiast co zrobiła Peggy? Peggy wyidealizowała, ona go bardzo kochała, na pewno, i ona wyidealizowała sobie ten związek i do końca życia, już później z kimkolwiek się związała, to ten związek z Holmesem był związkiem dla niej najważniejszym, wyidealizowanym do tego stopnia, że jak już na przykład jej drugi mąż i ostatni, Max Ernst, wziął nożyczki, którymi Holmes sobie obcinał brodę czy wąsy, to zrobiła mu taką awanturę, że prawie skończyło się to wyrzuceniem go z domu. Więc była to absolutnie wyidealizowana postać. No ale dodajmy też, że Holmes umiera młodo, bo miał Bardzo 36 lat, prawda? No i tragicznie, absolutnie Młodo i tragicznie. tragicznie. No i w każdym razie między Weilem, między Holmesem, Peggy poznaje też bardzo wielu ludzi, którzy odgrywają już później w jej karierze artystycznej poniekąd bardzo dużą rolę, między innymi Marka Duchampa, i który właściwie kształtował jej później gust artystyczny przez wiele, wiele lat i pomagał jej w tworzeniu jej kolekcji. Przed wybuchem II wojny światowej przeprowadza się do Londynu, gdzie zakłada swoją pierwszą dużą galerię. I to było bardzo duże wydarzenie w życiu. Było bardzo duże wydarzenie w życiu Peggy. Przy czym wcześniej jeszcze doszło do tragicznej historii, a mianowicie śmierci jej siostry Benity, która była dla niej bardzo, bardzo ważna. A następnie w 1928 roku, jeszcze przed założeniem tej galerii w Londynie, dopadła też ogromna tragedia całą rodzinę, ponieważ Hazel, która miała 7 mężów, podczas rozwodu z drugim mężem, miała wówczas 2 dzieci, wyjechała z Europy i pojechała do Nowego Jorku, poszła do swojej przyjaciółki czy jakiejś ciotki, kogoś z rodziny, do apartamentu, który mieścił się na 15 piętrze, wyszła na balkon i 2 jej dzieci malutkich spadło z tego balkonu. Do dzisiaj nie wiadomo, czy było to morderstwo tak naprawdę, czy był to czysty przypadek. I są takie pogłoski, że nie dowiedzieliśmy się od początku i nie dowiemy się już, jak to było, ponieważ rodzina Guggenheimów za wszelką cenę chciała ten skandal zamazać i są plotki, że przekupiła policję nowojorską, żeby sprawa po prostu ucichła. Niemniej to był ogromny szok dla całej rodziny, całkowicie wyparci, czyli w krótkim czasie, 27 rok umiera Benita, 28 rok jest ta tragedia z Hazel, natomiast wtedy Peggy zastanawia się, co zrobić ze swoim życiem i jak zainwestować dobrze pieniądze, ponieważ musimy tu powiedzieć, że Peggy była osobą jednak z takiej rodziny, Tak, to inwestycje były na we krwi. porządku dziennym, chciała po prostu zwiększyć swój majątek. Co też było ciekawe, bo czytałam takie odniesienie a propos tych inwestycyjnych ciągot, że ona by chętnie inwestowała w taką sztukę klasyczną, bo ona w ogóle była miłośniczką tej klasycznej sztuki na początku. Ale jednak fundusze jej nie pozwalały na to i dlatego poszła częściowo tym tropem, szukając właśnie, czy korzystając z takich porad, właśnie tak jak wspomniałaś, czy Marcela Duchampa, czy jeszcze pojawił się Reed chyba na jej drodze później, kiedy była już w tym takim procesie wyszukiwania, zresztą jak wybuchła II wojna światowa, bo to też był taki początek budowania obfitego tej jej kolekcji, czyli już takiego skupywania na większą skalę tych obrazów, tych dzieł, bo pierwsze dzieło kupiła w 1933 roku. Tak, pierwsze dzieło kupiła w 1933 roku. A galerię, tę pierwszą swoją galerię Guggenheim też nie wiem, jak założyła 24 stycznia 1938 roku, czyli już po śmierci matki, po śmierci 2 dzieci Hazel, po śmierci Benity, po śmierci Holmesa i po pierwszym poważnym rozwodzie, po urodzeniu 2 dzieci. W związku z czym po takiej ilości naprawdę emocji, prawda? i to wszystko, proszę Państwa, wydarzyło się w ciągu
kilkunastu Kilku lat. lat. No I to właśnie jeszcze nie we własnej ojczyźnie, tylko na obczyźnie. Na obczyźnie, Więc jak dokładnie. ona żyła. Tak, no ale dzięki niej i dzięki tym rekomendacjom Duchampa też była jedną z pierwszych osób chyba, które wystawiały Wasiliego Kandińskiego. Tak, właśnie w Londynie. W Londynie to była, no naprawdę to było duże wydarzenie i ta wystawa zrobiła furorę wtedy. Tak, no musimy w ogóle powiedzieć, że dzięki jej obrotności, a także znajomościom, które w międzyczasie poczyniła, w otwarciu galerii uczestniczył Jean Cocteau. W międzyczasie ona się zaprzyjaźnia, uwaga, z Norą i Jamesem Joyce'em. Zakochuje się beznadziejnie w Samuelu Becketcie, Ale za ma którym romans szaleje. z nim No, ponoć, tak. ma romans. Romans chyba trwał w ogóle krótko, bo się jakoś tak dramatycznie zakończył. Natomiast ona przez długi okres czasu o niego bardzo walczyła i za wszelką cenę chciała go do siebie przekonać. I właśnie otwiera tą galerię, gdzie właśnie wystawia Kandińskiego i zaczyna skupować dzieła. I w tym momencie zdaję sobie sprawę z tego, że na tej galerii ona za dużo nie zarobi, a chciałaby w jakiś może lepszy sposób zainwestować swoje pieniądze i powstaje wówczas myśl o otwarciu w Londynie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Nie dochodzi to do skutku z tego względu, że zbliża się II wojna światowa i ta inwestycja zaczyna być trochę niebezpieczna, w związku z czym zmyślna Peggy zamyka galerię, którą otworzyła w Londynie i natychmiast przemieszcza się ponownie do Paryża, Francji. do Francji, gdzie zaczyna w krótkim czasie bardzo, bo właściwie w ciągu 38-39 rok do 40, czy można powiedzieć o 1,5 roku, skupywać przeróżne dzieła współczesnych malarzy, też częściowo tak naprawdę tych, którzy zostali wyklęci przez nazistów. I muszą uciekać trochę przed tą sytuacją. Dokładnie, skupuje dzieła Ernsta, Picassa, Mondriana, rzeźby Brancussima, obrazy Dalego. Ale sama też pisze właśnie w swojej autobiografii, że wojna to najlepszy czas na zakup obrazów, artyści się nie targują, kolekcjonerzy się wyprzedają. Wszyscy ci, którzy musieli opuścić tam był ten, nawet taki ten niemiły teren. wątek, ale on nie został potwierdzony, że ona korzystała z wystawy obrazów, z wystawionych obrazów przez nazistów, tych wyklętych, czy jak gdyby wspomagała nazistów finansowo. To chyba nie jest prawda, ale niektórzy jej to zarzucali. No i prawda jest taka, że wojna już jest rok 40, ona jest Żydówką, no, wszyscy wiemy, jaka była sytuacja. Doskonale zdaje sobie sprawę z tego Peggy, że musi uciekać do Nowego Jorku. No a wówczas w Ameryce też nie było tak bardzo prosto, ponieważ Amerykanie zanim nie wypowiedziano im wojny, tak naprawdę wcale nie chcieli Europejczyków zbyt wielu u siebie, ani sami nie chcieli się mieszać, w związku z czym też wcale nie było prosto dostać się do Ameryki. Tak, ale jeszcze muszę powiedzieć, zanim przejdziemy do tej podróży, bo ona tutaj zrobiła dużo dobrego, ale nawiązałaś właśnie do tego, że były takie podejrzenia, że współpracowała z nazistami. Ona miała taki problem z tą kolekcją sztuki, którą zgromadziła, żeby ją gdzieś jednak przechować. Próbowała dotrzeć do muzeum w Louvre, no, z jakimś takim apelem właśnie, żeby oni ukryli te dzieła, czy wzięli na przechowanie te dzieła do siebie. Louvre odmówił, bo było to zbyt nowoczesne, jakby nie mieściło się to w ich Zbyt programie. mało wartościowe w ogóle dla nich do przechowywania. No i ona wówczas przeniosła się, znalazła schronienie w takiej szkole dla dziewcząt pod Paryżem. To była strefa Vichy, czyli ona miała jednak takie dużą taką, powiedziałabym, łatwość znajdowania się po jednej i po drugiej stronie. Chyba tutaj się nie kierowała za bardzo polityczną sytuacją i ona się chyba w ogóle tym za bardzo nie interesowała. Zaczęła się interesować w momencie, kiedy rząd Vichy również zaczął mieć antysemickie nastawienie i wtedy musiała rzeczywiście z tego Paryża czy z tej okolicy podparyskiej się ewakuować, ale pomyślała wówczas o bardzo wielu artystach i udzieliła im pomocy finansowej. Żeby właśnie, tak jak powiedziałaś, bo było bardzo trudno jednak dotrzeć do
do Stanów Zjednoczonych. Trzeba było najpierw dotrzeć do Portugalii, Tak, z Lizbony odchodził statek, prawda? Punktem jakby takim przewozowym de facto była Portugalia, prawda? I ona załatwiła właściwie i opłaciła też bilety kilku artystom. No i jednym z tych artystów był właśnie jej drugi mąż, czyli Max Ernst. W którego prawda? obrazach się zakochała, Tak. ale w nim również zakochała się Pegin. W związku z czym była taka mała rywalizacja między córką a mamą. No i w każdym razie docierają szczęśliwie z obrazami i z tą grupą artystów do Nowego Jorku. No i tam zakłada Peggy to swoje największe tak naprawdę osiągnięcie, z którego wszyscy ją znamy, a mianowicie galerię, która się nazywała Art of this Century, sztuka tego wieku, w której początkowo pokazuje obrazy, które przyjechały z Europy, a następnie skupuje nowojorskich malarzy. Czyli łączy taki tygiel robi, prawda? Tak, Amerykańsko-europejski. I to było absolutnie wyjątkowo. No musimy, myślę, pomaga jej w wyborze całej kolekcji, również Duchamp, a także Howard Putzl. Natomiast musimy powiedzieć, że ta galeria była zaprojektowana przez architekta Friederika Kisslera i ona była faktycznie niezwykła. Jak byście sobie Państwo spojrzeli na zdjęcia, te są w internecie albo na jakieś filmy, które można znaleźć na YouTubie z tej galerii, ona była bardzo nowoczesna, była zupełnie inna i jakby w tej galerii również wystrój odgrywał bardzo ważną rolę. Obrazy były bardzo często wieszane bez ram, także można było oglądać je ze wszystkich stron. Bardzo dużą rolę odgrywało światło. No było to coś absolutnie wyjątkowego. Wstęp do galerii był bezpłatny, ale Peggy nie mogła się do końca pogodzić z tym, że żadnych pieniędzy z tego nie będzie, w związku z czym katalog, który był katalogiem obowiązkowym, był płatny. No ale to już tak a propos tego jej skąpstwa. Właśnie takiej smykałki do robienia interesów, chociaż o tym skąpstwie dobrze, że wspomniałaś, bo też słyszałam, że zawsze na takich wernisażach, szczególnie już później w Wenecji, było fatalne jedzenie i tanie wino. I najtańsze wino, tak. Zwracali na to tak. I dużo jej znajomych, przyjaciół, którzy później wypowiadają się w różnych tekstach, mówią, że nie szczędziła na sztukę, natomiast szczędziła na przykład na ubiór. Przez wiele lat miała taką zasadę jedna sukienka na rok. No, wpisywała się w minimalistyczne teraz trendy, prawda? No teraz tak. Natomiast muszę o tym powiedzieć. Muszę, że kolekcjonowała kolczyki i kochanków, ale dlatego ja też dzisiaj dla Państwa włożyłam specjalne kolczyki, które mam nadzieję, że Peggy by się spodobały. A pewnie by włączyła No i je co do swojej jeszcze? kolekcji. Tak, co jeszcze zrobiła Peggy w Nowym Jorku? No chyba musimy powiedzieć o wystawie kobiet. Tak, to było w ogóle wydarzenie niezwykłe, dlatego że po raz pierwszy odbyła się wystawa, na której zostały pokazane prace wyłącznie kobiet. Również wśród tych prac były prace Pegin, czyli Tak. córki Peggy. No i to była wystawa, która takim dosyć dużym echem się odbiła w tamtym czasie wśród oczywiście znawców, bo pojawiały się też tam prace m.in. Fridy Kahlo, czy Leonor Finn, Leonory Carrington, więc to były postacie, które miały szansę zaistnieć w ogóle w takim większym wymiarze. Powiedzmy prawda? jeszcze tak jako ciekawostkę, że również pokazywały się tam pracę Virginie Admiral, która jest mamą Roberta De Niro. To prawda. Zresztą też jej obrazy są obecnie w Wenecji też prezentowane. Nie wiem, czy nie... Znaczy widziałam w filmie, zachęcamy Państwa do obejrzenia tego filmu. Jest piękny film na temat Peggy Guggenheim przez włoską artystkę przygotowany dokument i właśnie tam był pokazywany katalog też tej wystawy i sam De Niro, który wypowiadał się właśnie, że jego mama... Wydaje mi się, że również ojciec był też prezentował w Nowym Jorku obrazy. Tak, bo to było małżeństwo jednak artystów i tak, tam w tym czasie pokazywało właśnie u Peggy Guggenheim swoje prace. Ale ja tak później sobie to czytałam, a to już trochę wychodząc poza temat, że właśnie Robert De Niro urodził się w tej nowojorskiej bohemie. Pochodzi z bardzo ciekawego środowiska. I to też jak gdyby pozwala trochę na niego jako na artystę spojrzeć inaczej. No właśnie. No i jeszcze może dwa zdania byśmy powiedziały o samej Peggy, która zaczęła malować. W ogóle związek
Peggy ze swoimi dziećmi był trudny, właśnie one dużo czasu spędzały u ojca, u babki. Przepraszam, że wchodzę Ci w słowo, ale zanim przejdziemy do Tak, tych tak. dzieci, a mówimy o tych artystycznych jej dokonaniach i o tym, co działo się w Nowym Jorku już po Tak, tym tak. powrocie z Paryża, no to musimy powiedzieć o cieśli z Wyoming. A no tak, oczywiście. Prawda? No bo to jest jej chyba największy sukces. Cieśla z Wyoming, czyli Jackson Pollock, którego odkryła. Oczywiście, ona go odkryła, dokładnie. Dotowała go, żeby mógł pracować. Ufundowała mu coś na kształt stypendium. Każdą jego pracę zobowiązała się zakupić chyba za $150 z tego, co pamiętam. I wystawiała go namiętnie i absolutnie uważała się za jakby matkę jego sukcesu. Prawda? I Wypromowała to go. była prawda, bo bez wątpienia ona go wypromowała. Jest taki słynny mural jego, właśnie, który był takim jednym z najważniejszych obrazów zaczynających ten ekspresjonizm abstrakcyjny, czyli najważniejszy etap w życiu Pollocka, który on namalował na jej zlecenie w jej domu, na ścianie w holu. I to była jest taka śmieszna anegdota, że ona kilka miesięcy przed wielkim przyjęciem zleciła mu, ona mieszkanie, to właśnie, które miało być ten mural, wynajmowała z Kennethem Macphersonem, czyli z kolejnym swoim kochankiem, takim narzeczonym, osobą, która z nią już mieszkała. I tam był wielki hol, na którym miała być na wielkiej ścianie obraz Pollocka. On przez kilka miesięcy nie mógł się zebrać do namalowania, mimo że miał obiecane pieniądze i miał termin. I dosłownie na 2 czy 3 dni przed tym przyjęciem, na które on miał być gotowy, przez 15 czy 16 godzin non-stop to malował u siebie w domu, następnie zwinął to w jakiś sposób, przywiózł do niej do domu i w złości i w płaczu zorientował się nagle, że on jest o 8 cali za duży. W związku z czym zaczął wyzwaniać do Peggy, która była w galerii, żeby przyjechała, bo on nie wie, co ma zrobić. Ona przyjechała z Duchampem. Duchamp popatrzył na ten jego obraz, no wszyscy wiemy, jak to wygląda, i mówi tak, to po prostu trzeba obciąć. I Pollock podobno był na tyle pijany już, bo on był w ogóle w takim stresie, że się już upił w międzyczasie, czekając na Peggy, że pozwolił. I po prostu, no i do dzisiaj jak gdyby są wciąż arcydziełem. Ale to jest taka chodząca anegdota. No i tu musimy powiedzieć, absolutnie była matką sukcesu Pollocka, natomiast później on ją niezbyt też ładnie potraktował na pewnym etapie życia. Również trzeba powiedzieć, że był osobą nietuzinkową, też uzależnioną od alkoholu i też niestety zginął tragicznie w wypadku samochodowym. Natomiast to było jej wielkie odkrycie i ogromna odwaga. Tak, i taki właśnie to był, powiedziałabym, jej amerykański sukces, prawda? Bo to właśnie na tym rynku amerykańskim się odbywało. No, powiedziałaś też o tych romansach, że z kolei znów zamieszkiwała z jakimś kolejnym partnerem. Nie pasowało jej zainteresowanie mediów i w ogóle tego konserwatywnego środowiska jej aktywnością taką pozaartystyczną i ona w pewnym momencie już czuła się na tyle zmęczona, że zdecydowała się jednak do Europy wrócić. Tak, i w 1949 roku wróciła do Europy. Natomiast ja chciałam jeszcze powiedzieć właśnie 2 zdania o jej córce jako o malarce, ponieważ Peggy też malowała. I właśnie ona również, jej obrazy były wystawione na tej wystawie kobiet. Obecnie w Wenecji, w tym muzeum Peggy Guggenheim jest również sala poświęcona Peggy i ta dziewczyna malowała takie obrazy trochę komiksowe, to były takie postaci, lalki osadzone na jednej powierzchni, ale ponoć nigdy nie będące razem i tutaj znawcy, historycy sztuki uważają, że to był też właśnie przejaw taki obraz jej kontaktów z rodziną i z matką. Ona podobno była uzależniona od matki, a z drugiej strony przez całe życie starała się od niej odciąć i było to również powodem wielu... Chyba jej w ogóle później samobójczej śmierci. Tak, ona dwukrotnie była zamężna i podczas drugiego małżeństwa koniec końców przedawkowała leki plus alkohol i zmarła tragicznie w wieku 41 lat.
Natomiast jej mężowie mówią, że zawsze miała taką predyspozycję do myśli samobójczych, ale również do robienia wokół siebie wielu szumu i podobno na jakichś przyjęciach potrafiła na przykład wyjść, odejść od stołu, wrócić gdzieś tam z jakimiś zadrapaniami i powiedzieć, że właśnie próbowałam się zabić, ratujcie mnie, no więc była też taka bardzo neurotyczna, trudna, no ale Trudna, koniec końców skończyła tak, jak skończyła. Niestety jej syn Francesco, który był reżyserem, również w wieku około 40 lat popełnił samobójstwo. A tragiczne jeszcze, żeby już tak dokończyć z tymi samobójstwami, to jest straszne, 3 dzieci Laurensa Weila z drugą żoną, spośród tej trójki 2 też próbowało popełnić samobójstwo, a jednej się udało. W związku z czym no, gdzieś ten rys tych myśli samobójczych i tego... Czy jakaś duża nadwrażliwość? No, trudno powiedzieć, trudno prawda? powiedzieć. Na pewno też trudne czasy. Ale wspomniałeś, że 49 ona wraca do Europy, Tak. wróciła w 47. A przepraszam, to nie przepraszam. szkodzi. Bo wynotowałam sobie właśnie, że i zresztą ona wraca i no, osadza się jakby w Wenecji. Tą całą swoją kolekcję też do Wenecji sprowadza. No i dopisuje jej trochę szczęście, bo w Wenecji odbywa się Biennale Sztuki, które widząc tą kolekcję zapraszają do tego, żeby ten jeden jakby pawilon udostępnić właśnie Peggy Guggenheim i jej no takiej kolekcyjnej koncepcji, prawda, czyli temu dorobkowi związanemu z kolekcjonowaniem sztuki. Nawet finansując transport tych wszystkich obrazów, żeby one mogły być wystawione. I tak się chyba zaczyna w ogóle jej taka no, długotrwała, no bo właściwie obecna Sława. do dzisiaj, prawda? Tak. I sława, i budowanie tej kolekcji, i udostępnianie jej też dla odwiedzających, bo ona później już żadnej innej galerii nie otworzyła, Nie. tylko właśnie w tym pałacu, który kupiła. Palazzo Venier dei Leoni przy brzegu Canal Grande. Dokładnie. Na górze dokładnie. mieszkała, na dole była kolekcja. No, musimy też powiedzieć, że jej kolekcja jeździła po wielu krajach. Była, była w Izraelu, była w Wielkiej Brytanii. Już pod koniec życia Peggy również Louvre ją zaprosił. Tam w pewnym momencie był problem w ogóle z wprowadzaniem tej całej kolekcji do Włoch ze względu na problemy z cłem. Ona musi jakoś, ale to jakoś tam udało się w każdym razie to na tyle korzystnie wprowadzić, że no ale państwo włoskie, jak gdyby w momencie, gdy te obrazy zostały już w Wenecji, no w dużej mierze czuło się za nie odpowiedzialne i czuło się też, że to jest ich własność. Co możemy powiedzieć? Możemy powiedzieć, że życie Peggy w tym Palazzo Venier dei Leoni było no takie już spokojniejsze na pewno. Ponoć po 50 roku życia już miała dużo mniej kochanków i dużo mniej przygód. Miała swoją gondolę, a nawet 2 gondole na pewnym etapie. Ukolorowane w kolor turkusowy, który był jej ulubionym kolorem. Codziennie przez 4 godziny po południu pływała po kanałach. Jak już była mocno schorowana i w złym samopoczuciu, wycieczkę skróciła do 2 godzin i wówczas zwolniła jednego gondoliera, miała tylko jednego. No i to było życie na pewno bardzo bogate towarzysko, bo odwiedzali ją ogromna ilość i przyjaciół, i rodziny, i znajomych. Bardzo dobrze się zadomowiła w środowisku gejów w Wenecji, a wcześniej już nawet w Nowym Jorku. Bardzo dobrze jakoś utożsamiała się z tym środowiskiem, nie wiem, czy czuła się Dobrze się wolną, w nim czuła, dobrze pewnie. się w nim czuła, ale to było takie dosyć, o tym się głośno mówiło, no bo wtedy generalnie też o pewnych rzeczach się głośno nie mówiło i takim ostatnim właściwie romansem poważnym Peggy to był romans z mechanikiem, który uwielbiał szybko jeździć samochodem, z Raul Gregoricz,
który bardzo ją kochał i ona jego też kochała. On był dużo młodszy, chyba 8 lat młodszy od niej. Dawał jej poczucie wartości. On nie lubił tego towarzystwa, tego blichtru, nie miał o czym rozmawiać z niektórymi ludźmi, ale bardzo dobrze im było razem. Natomiast niestety zginął on właśnie tragicznie, również w wypadku samochodowym. I czyli jej życie naznaczone było takimi odejściami, bardzo tragicznymi odejściami bliskich ludzi. No i na pewnym etapie ona tak naprawdę otoczyła się psami. Psami, których miała bodajże 14, nie pamiętam jaka to była rasa. Ja też nie pamiętam. Takie malutkie, kudłate pieski. W każdym razie dużo tych psów również się urodziło w tym pałacu. Tak, i są pochowane obecnie. Ona się nimi opiekowała, także chyba wśród tych piesków znalazła jakieś takie ostatnie swoje dobre wibracje i dobrą energię. No, co akurat nie jest trudne ze zwierzakami. Nie, to nie jest trudne. No właśnie. W każdym razie, na pewnym etapie swego życia, właśnie już tak mieszkając w tej Wenecji, Peggy nosiła ekstrawaganckie buty, ekstrawaganckie okulary, natomiast postanowiła przestać się farbować i miała w końcu burzę siwych włosów. Też się zastanawiają niektórzy, czy to nie było wynikiem skąpstwa. Ale mam nadzieję, że nie, że to było wynikiem jej po prostu tego. No i teraz właściwie na ostatnim etapie, bo tutaj już trzeba powiedzieć, że starzała się, była świadoma tej swojej kolekcji. Dużo z tej kolekcji zostało wyprzedanych. Ona dużo obrazów sprzedała po zaniżonych cenach, jak się później okazało. Głównie Poloka się wyzbyła po zaniżonych cenach. Trochę obdarzyła różnych przyjaciół i znajomych, aczkolwiek nie była chętna do dawania prezentów. Ona zastanawiała się bardzo długo, co ona ma zrobić z tą galerią, żeby ona nie zginęła w tłumie, żeby nie została, nie do końca miała chyba zaufanie do Sindbada, no bo to był jej syn. Znaczy ona w ogóle nie planowała przekazać tego dziecka. Nie przekazała. Miała już córka jakby nie żyła. Ale miała wnuków, prawda? Miała wnuków, nie chciała tego przekazywać. Chciała przekazać, z tego co pamiętam, miastu Wenecji, ale oni nie zgodzili się na to, żeby to wziąć pod swoje skrzydła z uwagi na koszty, które musieliby ponosić. Być może. Potem Tate Gallery miała to przejąć i nawet odrestaurowała sporo obrazów z tego, co pamiętam, bo też musimy powiedzieć, że w tym pałacu, w którym była ta galeria i gdzie mieszkała Peggy, były nie najlepsze warunki do przechowywania obrazów. Tam była wilgoć, no to nad samym kanałem. One nie były zbyt dobrze zabezpieczone. Przez długi czas w ogóle nie miały żadnych zabezpieczeń takich antywłamaniowych. To też była ciekawa historia. W związku z czym Tate Gallery na pewnym etapie chciało to wykupić i przysłało nawet takiego restauratora, który odnowił część obrazów, ale też koniec końców do tej sprzedaży Tate Gallery nie doszło. No i tutaj ona założyła swoją własną fundację Peggy Guggenheim i następnie w wyniku rozmów biznesowych tak naprawdę przekazała tę swoją całą kolekcję Fundacji Guggenheimów tak, właśnie w Nowym Jorku z zastrzeżeniem, że ona będzie w Wenecji i możecie Państwo tam pojechać i ją zobaczyć. 100 artystów, ponad 300 chyba 60 prac jest wystawianych, także można odwiedzić galerię i te prace. Na pewno oglądając te prace warto mieć taką świadomość, że ona kupowała i wybierała te prace wśród artystów, którzy nie byli jeszcze wtedy bardzo znani, cenieni, popularni, prawda? Tak. Podjęła to ryzyko, zainwestowała w nich. Mówiłyśmy, że po części z rekomendacji innych artystów, ale sama też kształciła się i jednak widać, że miała wprawne, wytrawne oko do tego, żeby taką kolekcję zbudować. Dziś ta kolekcja jest warta setki milionów. Trudno powiedzieć, natomiast na pewno, tak jak to powiedziałaś, jest to kolekcja Peggy Guggenheim, ale z dużym wpływem gustu właśnie Duchampa, Maxa Ernsta i Putzla. Na pewno to było 3 mężczyzn, którzy wywarli bardzo dużo i ona się słuchała w dużej części, ponieważ wciąż miała, tak jak powiedziałyśmy na samym początku, jakiś kompleks, że nie została odpowiednio wykształcona. Tak. Myślę, że zupełnie niesłusznie po tym, co zrobiła. Dlaczego się nią zainteresowałyśmy? Myślę, że dlatego, że w ogóle niesamowita postać, jeżeli chodzi o determinację. Piszą biografowie, że tak naprawdę ona stworzyła ogromną kolekcję i absolutnie dała przepustkę tym młodym artystom i w Nowym Jorku, i później w Europie.
przepustkę do tej nowej sztuki, pokazała, że to jest coś bardzo wartościowego, że to może być niezwykle ciekawe. Pierwszą połączyła sztukę nowojorską ze sztuką europejską, wywiozła, na pewno uratowała dużą część dzieł z Europy do Ameryki, pomogła bardzo wielu artystom, była ekstrawertyczną, ekstrawagancką, wyjątkową kobietą, podążającą swoim szlakiem, nie wstydziła się swoich pomysłów na życie prywatne. Tak. No i skutecznie odcięła się jednak od tego konserwatyzmu, Absolutnie. No tego, że którego takiego... nie chciała, prawda, kultywować w swoim życiu, także podążała swoimi ścieżkami, kroczyła właśnie tymi ścieżkami, jednocześnie wspierając innych i dzięki temu możemy dzisiaj ich obrazy w tym muzeum w Pałacu w Wenecji podziwiać. Mamy nadzieję, że ta historia Państwa zainteresowała, bo nas bardzo, była bardzo kolorowa, jak się ją czyta. No proponujemy co? Jak sama książka, jak prawda? sama książka, Także też tak. polecamy do przeczytania. Nie jest to nowa pozycja, ale myślę, że warto do niej sięgnąć. Tak samo jak do filmu dokumentalnego, o którym Państwu wspominałyśmy. Włoskiej reżyserki. Próbuję teraz odnaleźć szybciutko jej nazwisko. Bo to było Peggy Guggenheim, uzależnienie od sztuki, taki tak, tytuł. uzależniona od sztuki, czy uzależnienie. Art Addicted to było w każdym razie. Bardzo dobry faktycznie jest film. w streamingu dostępny, więc myślę, że Państwu będzie łatwo go znaleźć. No i jak zawsze prosimy o komentarze, polubienia, subskrypcje i zachęcamy Państwa do tego, żebyście byli z nami i za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia.